Ja pierdzielę. Kurde. Ale mega. I pierdółki, pierdółki. Wszędzie takie jaskinie wykute. I tam kiedyś mieszkali ludzie. W pale się to nie mieści. Cieszmy się, że żyjemy w XXI wieku. Nie musimy żyć w takich warunkach. Wchodzimy do łazienki, odkręcamy kran, leci woda. Kiedyś tego nie było. Tutaj dalej w Jordanii jest trochę ograniczenie, jest problem z wodą. Ciśnienie w kranach jest bardzo małe. O, zobaczcie, tam pan się modli. O, zobaczcie tam do swojego Boga, Allaha. No bo to nie jest mój Bóg, to jest ich Bóg. Ja nie będę tutaj się zagłębiał w jakieś zagadnienia historyczne. O, puściłem bączka. Nie wiem, czy było słychać. Miejmy nadzieję, że nie. Najwyżej się wytnie. O, tutaj widać jakiś był amfiteatr. Wow. Centralnie pod słońce, także kiepsko to widać. Jaka tu cisza i spokój. Po tym gwarze, który tam był pod skarbcem, tutaj można w końcu trochę odpocząć, wyciszyć się. Nie ma ludzi, tu obok jakaś pani sobie tylko siedzi. Też tak jak ja, schowała się w cieniu. Kurwa. Nie no, tu śmierdzi. Tylko każdy chyba przychodzi się odlać. Tymi schodami trzeba tam wejść na górę. Nie chce mi się włazić. Po płaskim terenie to jeszcze, ale po tych schodach tam, ojej. No ale chyba i będę cisnął, bo tam coś tam jest fajnego, wartego zobaczenia. Idę. Wlazłem do środka jednej z takich jaskiń. Kurde, jakie tu echo, jak się mówi. Wow. Raz, dwa, trzy. Wow. Nie wiem, czy ktoś mnie stąd nie pogoni, bo tutaj chyba sprzedawca sobie mieszka. Zobaczcie, tutaj ma łóżko. On po prostu tutaj śpi i tak funkcjonuje chyba 24 na dobę. A tam sprzedaje swoje te różne rupieci. Posiedzę tu trochę, odsapnę i idę dalej. Jeden z grobowców królewskich. Wejdziemy do środka, żeby znowu zaznać trochę cienia. O, tu taka większa przestrzeń, zobaczcie. Wow. O, jaki chłodek. W głowie się nie mieści, że ludzie w tamtych czasach potrafili coś takiego zbudować, że im się chciało. Ile to wymagało wysiłku, pracy ludzi i zwierząt na pewno. A tam pan sobie w cieniu leży, muzyczki słucha i zdobani. Taxi? Taxi. Donkey, it's not taxi, donkey. 22. Tak, dla nich osiołki do taksówki. Od czasu do czasu takim gównem zaśmierdzi. O, tu pani właśnie chyba sprząta. A, zresztą tu widać, o. Stąd te muchy, o proszę, kleksy, kleksy.
kleksy, kleksy. A pani chodzi i sprząta te kleksy. Trzeba uważać, żeby nie wdepnąć w taką niespodziankę. A, to pan, nie pani, przepraszam. Wyobraźnia tutaj działa. Jak to musiało wyglądać te setki lat temu. Pamiętajcie, jak będziecie się tutaj wybierać, zaopatrzcie się w dużą ilość wody. No wiadomo, że nie jesteście wielbłądami, nie będziecie dźwigać 10 litrów wody. Ale tak nawet ze 4 litry by tu się przydały, jeśli chcecie tu spędzić więcej czasu. Kozy. To barany, nie kozy. Nie wiem, nie znam się. Pewnie kozy, bo kraj arabski. Wiadomo, o co chodzi, nie? No i tu się zaczyna masakra. Schody. Nie wiem, czy mi się chce. Jestem wypompowany. Można wziąć osiołkę, ale nie będę męczył zwierzaka. No i to odpowiednio kosztuje. Damy radę. Ciśniemy. Mamy czas do wieczora. Okazało się, że mogę tutaj być dokąd chcę. Do zachodu słońca. O zachodzie słońca będę musiał wracać. O, jakie tu laseczki jadą. Wow. Ja pierdzielę. Nice, nice. Gorąco mi się zrobi. No wymiękam. Nie wiem, czy dojdę. Zejdę tu gdzieś po drodze. Zawału dostanę. Może to są moje ostatnie chwile tutaj. Tak zwane schody do nieba będą. Oby nie. Myślę, że ten trud, który tu pokonałem, żeby tutaj wejść po tych schodach krętych, będzie tego warty. Po drodze napiłem się herbatki. Lokalsi mnie poczęstowali. Yeah, I get something from you. Something cold. Water. The last shop. What do you like? Yeah. Big bottle of water. Water? Yes, please. Anything cold in the fridge here? Yeah, big one. How much? How much for the big one? Two. Small one. Okay, please the big one. Have no choice. Anything different? No, this be fine. Whoa, very cold. Awesome. Jestem tak wypompowany, że nawet gadać mi się już nie chce. Już to chyba widać. A jeszcze jakieś 10 minut, no mniej, 8 minut w górę. Później jeszcze muszę wrócić. Ale w dół już będzie łatwiej. Podobno gdzieś 1,5 godziny do wyjścia. Damy radę. Będę żył. Musiałem odżałować te 2 dinary za wodę, czyli 4 razy więcej jak w miasteczku, bo w miasteczku za pół dinara można kupić 1,5 litrową wodę. Tutaj kosztuje 2. No ale nie miałem już wyjścia, bo cały swój zapas po drodze wypompowałem. No nie chciałbym tam się pieprzyć, że tak powiem brzydko. No. Ja pierdzielę. Kurde. Ale mega.
Dobra, tu nie ma żartów. Trzeba patrzeć pod nogi, a nie w kamerę, bo można sobie krzywdę zrobić. Nie wiem czemu, ale jak na to spojrzałem, to tak mi się skojarzyło trochę z głową goryla. Tam zobaczyłem oko, tutaj ryj. Nie wiem, czy też wam to przypomina goryla. Nawet na tej wysokości, jakby kogoś przycisnęło, to jest kibel. Koteczek. Gonimy go. Zobaczcie, jak to wygląda. I naparzać tu w południe. Ja wiem, że tu jest trochę cienia. Ten cień na pewno jest, bo jest wysoko, ale mimo wszystko. A teraz jest to do ogarnięcia. Tu już pozamykane, ludzi zero. Chyba jestem jedynym turystą, który o tej porze jeszcze się tutaj włóczy. Ale ma to swoje plusy. Można zdjęcia zrobić jakieś fajniejsze. Nikt nie włazi w kadr, bo wiadomo, z tym zawsze jest problem. Jest. Zobaczcie. O, tutaj wieje. Jesteśmy wysoko. Zobaczcie, nikogo nie ma. Ja pierdzielę, jestem jedyny. Wow. Tam jest tylko pan z obsługi. Sprzedaje napoje. I osiołek. I ja jeden. No. Warto było się przemęczyć. Jakaś taka prywatność. Można pogadać do kamery w miarę swobodnie. Bo widzieliście, co się działo pod skarbcem. Wielbłądy, tłumy turystów. Bo zakładam, że wielu turystów z powodów kondycyjnych tutaj nie dociera. Tak to wygląda. Monaster. Nie wiem, czy z tej odległości uda wam się to dostrzec, ale tam stał łepek jeden, a obok jest drugi. Tam jest jakaś możliwość, żeby tam wejść. Tu gościu mnie namawia, ale oczywiście znowu chce kasę, nie? Ja bym się tego podjął, bo rajcują mnie takie rzeczy. Po prostu uwielbiam wysokość. Zobaczcie. Przeskoczył z jednego na drugi. No, ryzykowna zabawa. Podziwiam. Ja to mam jednak wyczucie czasu. Głupi to ma szczęście. Zaraz zobaczycie dlaczego. Trafiłem na sam zachód słońca. Jako jedyny tutaj jestem. Powiewa miły, fajny wiaterek. Jest chłodno. No i zobaczcie, jak to wygląda o zachodzie słońca. Bo nie każdy, kto tu przyjedzie, będzie tutaj w tym miejscu o właściwym czasie, o właściwej porze. A mnie się udało. Zachód słońca. Zobaczcie. I nikogo nie ma. Tutaj jest ostatni sklep. Tu polega wszystko trochę na zaufaniu, bo tu nikogo nie ma w tym momencie. Nie ma żadnego Beduina, Jordańczyka, który by tego pilnował.
mógłbym sobie tutaj zgarnąć cokolwiek bym chciał, rzucić do plecaka i tyle, ale ja tego nie zrobię, bo wiadomo. Tutaj oni piją sobie herbatkę. Proszę bardzo. Ja zaraz sobie też tu przysiądę, ale najpierw czekam tu na zachód słońca. Zaraz skończę nagrywać, bo chciałbym zrobić parę fajnych fotek kamerą i telefonem, bo to będzie ten właściwy moment. Tu i teraz. Zobaczcie. No jak ktoś ma lęk wysokości, to no to nie dla niego. O, a piesek przyszedł za mną. Widzicie go tam? Mój towarzysz podróży, piesek. Wychudzony. No może nie aż tak bardzo, pewnie od czasu do czasu ktoś mu tam coś rzuci. A tak nikogo nie ma. Ja sam. 40 000 kroków i razy oko 30 parę kilometrów. Tyle dzisiaj zrobiłem. Szukam jakiejś mety, żeby coś na kolację tanio zjeść, coś małego. Jestem tu w centrum Wadimusa. Tutaj ceny powinny być bardziej rozsądne. Zaraz coś wynajdę. Zupa 2,50, zupa wegetariańska 2,50. Oh, how much for the juice? This 2 dinar and half, 1 liter and half. 2 dinar and a half. Yeah, Can you give me this one for 2 dinars? it's okay, no problem. Yes? Yes, where you from? Okay, I take one. Where you from? But, Polanda. Poland. Yeah, welcome. Poland, yeah. I love you, Poland. Dobra, chyba trochę zabłądziłem. Coś jest nie tak. Coś nie tak. Dobra, olać to. Na razie siądę, muszę napić się z tego soku, bo po prostu nie wytrzymam. My Home Petra Hotel. Okay. Zobaczymy, czy tu się coś dzieje, jacyś ludzie, ktoś się integruje, czy nie bardzo. Pusto. Good evening. Kurde, muszę klucza szukać. Dobra, to będzie na tyle. Jak się okazało, jestem jedynym gościem tego miejsca. Nikogo nie ma, tylko ja. Także taka akcja. Proszę bardzo. Z tej strony jest lepszy widoczek. Tam w oddali widać góry, kaniony. No i w końcu wygramoliłem się ze swojego hotelu. Godzina 11:20. Mam teraz z górki, także jest gitara. No dopiero wyszedłem z hotelu. Przeszedłem, nie wiem, może kilometr i już po prostu umieram. Także nie wiem, co to będzie. Kiepsko to widzę. Czuję się trochę, jakbym był pijany. Nie wiem, czy to objawy jakiegoś udaru, czy czegoś, no. Źle się czuję. Ogólnie źle się czuję. I leżymy. Może nikt mnie stąd nie wygoni. Tutaj naprawdę mam naturalną klimę. Od tej fontanny troszkę też tam chłodek zalatuje. Ochrona zgarnęła mnie spod fontanny i zaprosili mnie do środka, do hotelu, bo okazało się, że ta fontanna to była
zaraz przy wejściu głównym do hotelu, i to takiego ekskluzywnego hotelu. I bez problemu panowie zaprosili, ulitowali się nade mną, zaprosili mnie do środka. Mój bagaż został prześwietlony, tak jak na lotnisku, przez bramkę. No i siedzę sobie tutaj w tym wypasionym hotelu. Zobaczcie, jak to wygląda. Kilka krótkich ujęć. Spojrzałem na menu, to byle zupka w przeliczeniu na polskie potrafi kosztować nawet 100 zł. I tak sobie idę. Żywego ducha w koło. To jest drugi raz, jak jestem w Petrze. Byłem wczoraj i przyszedłem dzisiaj. Dzisiaj idę trochę innym szlakiem. Inną drogą zboczyłem na bok. Widzicie tam w oddali? To wszystko tam wykute w skałach. Całe miasto. Turystów jak na lekarstwo, bo to nie są warunki do takich wędrówek. Nie będę tryskał energią, bo ciężko. Doszedłem tu do tego najtrudniejszego miejsca, gdzie zaczynają się schody. Trzeba tam się już ostro wspinać do góry. I na dzisiaj tutaj w tym miejscu kończę i wracam z powrotem już do wyjścia. Nie ma sensu, żebym po raz drugi pokonywał ten ciężki odcinek, na którym wczoraj mało co nie wyzionąłem ducha. Wszędzie jaskinie. Oni sobie tutaj w tych jaskiniach koczują, mieszkają. Bo tak jak wczoraj rozmawiałem z jednym z Beduinów, koszta wynajmu mieszkania tam w centrum miasteczka Wadi Musa są za duże i dla nich jest wygodniej i taniej po prostu mieszkać sobie od takiej jaskini. To nie jest tak, że wszystkie jaskinie są zamieszkałe, zajęte, tylko nieliczne, które są tam, wiadomo, w miarę bardziej sensowny, cywilizowany sposób dostosowane no do obecnych warunków, tak? Do czasów, w których żyjemy. Mają tam podciągnięty prąd. Niektóre z tych jaskiń są normalnie zamykane, mają tam drzwi zabudowane są. O, tutaj chyba coś takiego właśnie widać. Normalnie drzwi, klamki i oni tam sobie mieszkają. O, tutaj taki fajniejszy widoczek. Także tak będę szedł trochę tyłem, żebyście widzieli. No co jakiś czas takie mini sklepiczki można spotkać z zimnymi napojami, gdzie ceny oczywiście są podwójne albo i czasem poczwórne. Zobaczcie. Teraz akurat z tamtej strony jest fajne słońce. Pięknie to wygląda. A tutaj proszę, w jaskini pan sobie zrobił garaż. Tak też można. Jeszcze parę ujęć i wystarczy. Petra zaliczona w zupełności. To co najważniejsze udało się zobaczyć. Nie, no to jest jednak mega komfort wrócić do pomieszczenia z klimą. No dobra. Jutro też jest dzień. Zobaczymy. Na razie, papa.